Kolejna wizyta w stolicy Małopolski, czyli w Krakowie i co za tym idzie? Kolejny hotel. Ale to nie będzie byle jaki hotel, tylko hotel Sheraton Grand Kraków. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15 i kończy o godzinie 12. Tak, wiem, to nie są pełne 24 godziny, ale musimy pamiętać o tym, że hotel potrzebuje tych kilku godzin po to, aby pokój sprzątnąć i dla kolejnych gości udostępnić. Jeżeli zdecydujemy się przyjechać nieco wcześniej, to wówczas dobrze jest, kiedy hotel o naszym wcześniejszym przyjeździe również poinformujemy. Wówczas w miarę dostępności pokoi być może będą nas w stanie wcześniej zakwaterować, czyli zrobić tak zwany wcześniejszy check-in. Pokręćmy się w takim razie nieco po tym 28-metrowym pokoju typu Grand Deluxe. Ten typ pokoju jest drugim w kolejności w hotelu. Rozpoczynamy od pokoi Deluxe, następnie są Grand Deluxe, pokoje klubowe i coraz to wyżej, coraz to wyżej. Pokój Grand Deluxe ma bardzo ładny widok. Jest to albo widok na Wisłę, albo częściowy widok na Wawel. Czym jeszcze charakteryzować się powinny pokoje w hotelach 5-gwiazdkowych? No, przede wszystkim odpowiednim metrażem. Musi to być minimum 18 m2, ale również odpowiednim wyposażeniem. Mamy tutaj ogromne łóżko typu king, 2 metry na 2 metry, 2 szafki nocne, biurko, krzesło, a także dwuosobowy fotel, taki prawie szezlong. Co więcej, hotele 4- i 5-gwiazdkowe powinny swoim gościom udostępniać w pokojach wodę mineralną bądź stołową w butelkach. Warto o tym pamiętać. Co więcej powinno się znajdować w pokoju hotelu 5-gwiazdkowego? No cóż, z pewnością minibar, a także safe. Jak widzicie, tutaj w szafie mamy jeszcze szlafrok i suszarkę. Są to również elementy wyposażenia pokoju w hotelu 5-gwiazdkowym. Wiem, bardzo ładnie wyglądają, ale pamiętajmy, że nie możemy ich ze sobą zabrać do domu, bo jest to po prostu kradzież. Ale skoro mowa o rzeczach, które możemy zabrać do domu, to za chwileczkę Wam wszystko wytłumaczę. Czuję się jak komiwojażer, który już za chwileczkę roztoczy uroki handlu obwoźnego. Ale nie. Tutaj są ze mną te rzeczy, które jeżeli bardzo się uprzecie, to możecie z pokoju hotelowego zabrać. W języku angielskim jest zasada 3 S, czyli soap, shampoo and slippers. Soap, mydło. Shampoo, szampon, ewentualnie balsam do ciała czy odżywka. I slippers, czyli łapcie hotelowe. Tutaj mamy jeszcze czepek kąpielowy i tak zwany vanity kit, czyli patyczki do uszu i płatki kosmetyczne. To możecie ze sobą wziąć. Wszystko inne, czyli zabranie ręcznika, zabranie suszarki, zabranie żelazka, poduszki, jest uznawane za kradzież i tego po prostu nie róbcie. A swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jaki hotel według Was ma najładniejsze kapcie hotelowe. Wpisujcie w komentarzach. No i to jest właśnie jeden z plusów dobrego usytuowania hotelu, czyli piękny widok, w tym przypadku na Wisłę. A co za tym idzie? Wisły bliskość. W ogóle Sheraton krakowski ma bardzo dobrą lokalizację, bo znajduje się blisko atrakcji turystycznych, a jednocześnie nie mamy hord głośnych turystów, którzy przechadzają się pod oknami, tak jak ma to miejsce w niektórych hotelach położonych przy rynku krakowskim. Ale skoro jest blisko do atrakcji turystycznych, blisko do zabytków, to szkoda byłoby się nie ruszyć na spacer. Kraków jest świetnym miejscem na wypad wiosną, latem, jesienią czy zimą, bo o każdej porze roku ma sporo atrakcji do zaoferowania. Ja z kolei jestem ciekaw, jak Wy dokonujecie wyborów, jeżeli chodzi o miejsca pobytu. Chodzi mi o hotele.
Wpisujcie swoje sugestie w komentarzach. Dla mnie ważne jest to, co ma hotel do zaoferowania, ale przede wszystkim jego lokalizacja. No bo ta jest kluczowa, jeżeli chodzi o późniejsze eksplorowanie miasta. No i tutaj mamy rzeczywiście tę lokalizację świetną, no bo do Wawelu kilka kroków, na Stary Rynek dosłownie kilkaset metrów. Nic, tylko spacerować. Wiecie o tym, że kuchnia włoska jest kuchnią idealną? Bo z jednej strony jest kuchnią bardzo prostą, ale z drugiej strony jest w swojej prostocie genialna. No i tutaj czasami pojawia się problem, bo im prostszy jest składnik, tym powinien być lepszej, wyższej jakości. Im prostszy jest przepis, tym więcej energii i wiedzy musi włożyć szef kuchni, aby go po prostu nie spartolić. Karta dań w restauracji Anima wygląda jak zaproszenie na genialną ucztę. No i głównymi gośćmi będą tutaj moje kubki smakowe. To co? Zaczynamy. Na przystawkę salmone selvaggio marinato, czyli organiczny łosoś, koper włoski, kawior łososia i dressing cytrynowy z calvadosem. Danie główne to tagliata di manzo, czyli krojony antrykot wołowy, rucola, sos balsamiczny i parmezan. Powiem Wam, że to był bardzo fajny dzień. Ładny pokój, trochę spaceru, trochę jedzenia, trochę picia, a teraz trochę odpoczynku. Do zobaczenia. Powiem Wam, że łóżka w Sheratonie, a dokładnie materace, są bardzo wygodne. W związku z tym spałbym pewnie jeszcze dłużej, ale trzeba rozpoczynać nowy dzień. Basia Trzetrzelewska śpiewała kiedyś "Dzień się budzi w kolorze słońca". My dziś słońca za bardzo nie mamy, ale z tej perspektywy możemy zobaczyć, jak do życia budzi się hotel, a dokładnie hotelowa restauracja. Na dole jest już sporo ludzi spragnionych śniadania i ja za chwileczkę do nich dołączę. Mieszcząca się w hotelowym atrium restauracja Anima prezentuje się świetnie o każdej porze dnia czy nocy. Śniadania zaczynają się tutaj od godziny 7 i kończą o godzinie 11. No i goście, muszę to przyznać, mogą sobie tutaj spokojnie pofolgować, bo mogą jeść rzeczy zimne, mogą jeść rzeczy gorące, słodkie, słone. Jest spory bufet, a do tego stacja live cookingu, w której kucharze przygotowują pyszne dania śniadaniowe, takie jak jajecznica, omlet i wiele, wiele innych. Rezerwując pokój, możemy zdecydować się na opcję bez śniadania, a następnie to śniadanie dokupić. Jego koszt to 95 zł za osobę. Strefa spa z basenem i z siłownią znajduje się na poziomie -1, na który to poziom możemy dostać się przy pomocy jednej z wind. Jak to miejsce wygląda? Ocencie sami. Ale dla mnie ważne jest to, że z jednej strony można się spocić na siłowni, a później zrelaksować pływając na basenie. Czas na wnioski i podsumowania. W mojej opinii ten hotel jest bardzo dobry, ale to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, oprócz oczywiście pokoi, kuchni czy lokalizacji, to atrium. Bo jest to taka namiastka miasta w hotelu.
Goście hotelowi schodzą tutaj, aby wspólnie poprzebywać, napić się czegoś i zjeść coś dobrego. No ale za tę przyjemność trzeba odpowiednio zapłacić. Doba w pokoju Grand Deluxe kosztuje od 600 do nawet 1200 zł. Wszystko uzależnione jest od pory roku, dnia tygodnia, ale przede wszystkim od obłożenia hotelu. Ja wiem jedno, na pewno tu jeszcze wrócę.